Światowe Forum Ekonomiczne od samego początku korzystało z pewnych konkluzji ideologicznych, które miały być przykrywką do działalności o charakterze mniej lub bardziej globalnym. Davos jest doskonałym miejscem lobbingu, gdzie szef światowej korporacji mógł w ciągu 2 dni odbyć kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami rządów poszczególnych państw. Po 1989 roku Davos stało się tak naprawdę Mekką globalizmu. W 1971 roku nieznany niemiecki inżynier, doktor ekonomii, 30-letni Klaus Schwab, zorganizował w szwajcarskim Davos niepozorne Europejskie Forum Managementu. Ideą tego kilkudniowej konferencji, wówczas te spotkania trwały tydzień w tym luksusowym szwajcarskim kurorcie, było zebranie niemieckich decydentów z dziedziny przemysłu, gospodarki po to, ażeby w ramach europejskiego rynku pracować nad konkurencyjnością wobec przemysłu i gospodarki ze Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim chodziło o konkurencyjność niemieckiej gospodarki, aczkolwiek zbierano tutaj, można powiedzieć, decydentów i graczy z całej Europy. Na przestrzeni lat i dekad, pod koniec lat 80. forum to przyjęło nazwę Światowego Forum Ekonomicznego. Dziś, po 50 latach działalności, znane jest jako obowiązkowe, można powiedzieć, miejsce spotkań zarówno polityków, jak i globalnych decydentów ekonomicznych, a także miejsce spotkań celebrytów czy ludzi kultury, którzy spotykają się raz do roku po to, aby obradować. Nad czym? Motto tej organizacji, Światowego Forum Ekonomicznego, brzmi: praca na rzecz ulepszania świata. Więc jest to, można powiedzieć, miejsce, gdzie są dokonywane pewne porozumienia, mogą być opracowane szkice różnych działań, które teoretycznie powinny służyć poprawianiu stanu świata. W rzeczywistości od samego początku, mimo bardzo mocnego akcentu położonego na kwestie ekonomiczne i gospodarcze, Światowe Forum Ekonomiczne od samego początku korzystało z pewnych konkluzji ideologicznych, które miały być pobudką czy też przykrywką do działalności o charakterze mniej lub bardziej globalnym. Wykorzystywano konkluzje klubu rzymskiego, który powstał mniej więcej w tym samym czasie, konkluzje na temat przeludnienia planety, czyli maltuzjańskie konkluzje na temat zagłady klimatycznej, która nas czeka. Te wątki pojawiały się w pracy forum już od lat 70. i one, można powiedzieć, były punktem wyjścia, czy też powodem właśnie, dla którego należało dokonywać pewnych działań. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że miało to miejsce od samego początku, dlatego że dokładnie ten sam schemat działania istnieje po dziś dzień. Zmiany na świecie, przejście z okresu zimnej wojny do świata mniej lub bardziej zglobalizowanego, bez granic po 1989 roku, rzeczywiście nadało Światowego Forum Ekonomicznemu aspekt globalny. Forum jest tak naprawdę organizacją, która w 2015 roku uzyskała ze strony rządu Szwajcarii status organizacji międzynarodowej, co oznacza, że cieszy się różnymi przywilejami. Jej szef Klaus Schwab ma, można powiedzieć, pewnego rodzaju rangę przywódcy państwowego, ma zapewnioną także niezależność fiskalną itd. To Światowe Forum Ekonomiczne jako taka prężna organizacja stworzyła także różne wewnętrzne
agendy, które oprócz tego corocznego forum, które trwa kilka dni w Davos, miały mieć stałe oddziaływanie. Stworzono rady, które miały zawsze w nazwie globalny, globalna agenda rozwoju albo globalna rada młodych przywódców, globalna rada przywódców religijnych. Wszystkie te agendy, które są tworzone lub które były tworzone, mają w nazwie globalny i to właśnie widać, że po 1989 roku Davos stało się tak naprawdę Mekką globalizmu, tak? Kuźnią idei globalistycznej oraz elit globalizmu, które są nazywane wprost ludźmi z Davos. Aczkolwiek ten element, można powiedzieć, globalizmu, który jest jak najbardziej widoczny, on nie jest najbardziej widoczny. Najbardziej widoczny jest element robienia pieniędzy i najczęstsza, można powiedzieć, krytyka, która jest spotykana zarówno ze strony dziennikarzy lewicowych, jak i konserwatywnych, to jest właśnie to, że Davos jest doskonałym miejscem lobbingu, gdzie bardzo bogaci ludzie mogą spotkać się w zaciszu i porozmawiać w sposób, można powiedzieć, bez czyjegokolwiek nadzoru. Jest to doskonała okazja, aby na przykład szef światowej korporacji mógł w ciągu 2 dni odbyć kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami rządów poszczególnych państw po to, aby dokonać ustaleń dla funkcjonowania korporacji w tych wszystkich państwach w optymalny dla tej korporacji sposób. I ten lobbying jest, można powiedzieć, zupełnie niekontrolowany, nie wiadomo, jakie tam są czynione postanowienia. I to jest element, który się najbardziej rzuca w oczy, tak? Że przyjeżdża światowa finansjera, przyjeżdżają decydenci tego świata, prywatne limuzyny, samoloty, wszystko to spotyka się w Davos. Policja, armia szwajcarska stanowi tutaj, można powiedzieć, ochronę dla całego tego przedsięwzięcia i zapadają w Davos pewne decyzje. To jest to, co się rzuca przede wszystkim i to jest to, co jest najczęściej właśnie podkreślane, że to jest element, nad którym nie ma kontroli. To rzeczywiście coś, można powiedzieć, wręcz fascynującego, że ktoś taki jak Klaus Schwab ma, można powiedzieć, największy karnet adresów na świecie, tak, zna wszystkich przywódców i też decydentów. Ale z drugiej strony ten jest właśnie element celów i Davos to nie jest tylko i wyłącznie miejsce, gdzie dobija się interesów, ale to jest także pewnego rodzaju kuźnia idei, które mają ulepszać świat, tak jak to rozumieją globaliści. I tutaj zachodzi właśnie bardzo poważny element, dlatego że ich rozumienie ulepszenia świata niekoniecznie jest zgodne z tym, co rzeczywiście może służyć ludzkości, z porządkiem, wartościami, cywilizacją chrześcijańską. Tak jak powiedziałem, od początku Davos kierowało się pewnego rodzaju ideologią, to był klimat, to było przeludnienie planety. W tym momencie jest kwestia 4. rewolucji przemysłowej i transhumanizmu. Omówmy te wszystkie kwestie po części. Zagrożenie klimatyczne, czyli założenie, iż bez radykalnych działań ze strony ludzkości Ziemia, można powiedzieć, zostanie totalnie zniszczona przez podniesienie temperatury, a więc w związku z tym szereg programów politycznych, które mają ograniczać emisję gazów cieplarnianych, które mają wpływać na środki, które są używane do produkcji i co za tym idzie, można powiedzieć, przekształcenie gospodarcze również świata. Czyli można powiedzieć wyjście z pewnego punktu widzenia, który może być mniej lub bardziej występować w rzeczywistości, ale po to, żeby uzyskać cały szereg, można powiedzieć, narzędzi nacisku, który również może mieć konsekwencje gospodarcze, bo ktoś może na czymś takim zarobić bardzo duże pieniądze. Wątek transhumanizmu, czyli wątek, który mówi Klaus Schwab, który uważa, że należy tak naprawdę stworzyć nową ludzkość, która będzie wspomagana przez świat cyfrowy, przez sztuczną inteligencję.
Wręcz w swoich książkach wspominał o możliwości zdobycia przez człowieka nieśmiertelności. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli by, jak twierdzi, zespolić mózg ludzki tak naprawdę ze sztuczną inteligencją, z możliwością pamięci zewnętrznej, no to wtedy twierdziłby, że ten umysł mógłby żyć wiecznie mimo zużycia materii. Co to oznacza? Czy on rzeczywiście wierzy w taką bajkę, w taką mrzonkę, którą bardzo często powtarza również jego prawa ręka, jeśli chodzi o kreowanie tych pomysłów, pan Noah Harari, izraelski historyk? Czy Klaus Schwab rzeczywiście wierzy w te pomysły, czy tylko używa ich jako pewnych haseł, które mogą to spowodować? Trudno rozstrzygnąć, ale ewidentnie te hasła mają wpływ, tak? To znaczy rzeczywiście transhumanizm oznacza możliwość dalszej ingerencji w życie ludzkie przez władze cywilne, które w imię transhumanizmu mogłyby bardziej kontrolować życie ludzkie, tak? Kwestia wszczepiania komuś chipu pod pozorem, można powiedzieć, zwiększenia jego możliwości umysłowych rzeczywiście może służyć do dalszej kontroli. Co ciekawe, pan Schwab uważa, że te zmiany, które się dokonują, muszą spowodować zburzenie, odejście od starego świata, który nie jest na to gotowy, i przystosują się ci, którzy są mniej lub bardziej gotowi, otwarci, natomiast ci, którzy nie będą chcieli, można powiedzieć, zrobić tego naprzód, to będą ci, którzy będą przegrani. Uważa, że należy odrzucić stary porządek społeczny, gdzie solidarność społeczna właśnie dyktowała tutaj pewną równomierność na takiej zasadzie, że będziemy w cywilizacji, gdzie będą wygrani i przegrani. Harari mówi wprost o tym, że nieśmiertelność będzie dla bogatych, a dla innych będzie śmiertelność. Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z transhumanizmem. Chodzi o to, że internet i robotyka pozwalają, można powiedzieć, w dużej mierze zaspokoić potrzeby produkcji przy minimalnym zaangażowaniu człowieka, a więc potrzeba dostosowania społeczeństwa do tego stanu rzeczy, w którym duża część osób może po prostu nie znaleźć pracy i w związku z tym należy takim osobom zapewnić podstawową, minimalną opiekę społeczną. To jest dochód podstawowy, tak, gwarantowany dochód podstawowy, który należy się ludziom niezależnie od tego, czy pracują, czy nie, ale w zamian ci ludzie coś muszą oddać z własnej wolności, czyli zrzec się różnych praw. To też jest pomysł z Davos. Wszelkie kwestie praw, można powiedzieć, człowieka rozumianych jako odrzucenie prawa naturalnego, czyli to nie jest tylko kwestia aborcji, ale także i praw równościowych, tęczowych, to również należy do agendy Davos. I to nie są pomysły, które są obojętne i które nie są bez wpływów na rzeczywistość, dlatego że decydenci, którzy zbierają się w Davos, którzy są elitami Davos, jeżeli zobaczymy, przyjrzymy się wielu politykom europejskim, na przykład pani Angela Merkel, która już nie jest politykiem czynnym, ale na przykład Emmanuel Macron, to są ludzie, którzy byli w swojej młodości członkami tych organizacji, tak? Rady Młodych Globalnych Liderów. Więc to nie jest bez znaczenia, że te pomysły się tam wykuwają, dlatego że później istnieje przełożenie tych pomysłów na rzeczywistość polityczną w konkretnych krajach, a także zachodzi, można powiedzieć, specyficzne partnerstwo polityczne, ekonomiczne, w którym korporacje mają mieć coraz więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o dyktowanie nowych praw. To też jest bardzo ciekawy, ale niebezpieczny element tej agendy. Klaus Schwab uważa, że państwa narodowe są archaizmem z przeszłości, że są to jednostki administracyjne, które są nieudolne i że sektor prywatny powinien mieć o wiele więcej do powiedzenia w kwestii kształtowania realiów społecznych i ekonomicznych, to znaczy tworzenia tak naprawdę prawa. Co oznacza bardzo ciekawe konkluzje polskiej badaczki Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, że jest to model, który dąży w ramach tej czwartej rewolucji przemysłowej do przekształcenia świata w taki sposób, że ostaną się tylko i wyłącznie silne ośrodki polityczne, regionalne, tak? Na przykład w Europie może to być tylko kilka stolic. Będą tak zwane failed states, czyli państwa, które podupadną, dlatego że nie przebiją się właśnie w ramach tego wykuwania nowego systemu decydenckiego politycznego, gdzie obok tych silnych ośrodków regionalnych będą międzynarodowe, światowe korporacje, które także dyktują i kształtują prawo. To już się odbywa w dużej mierze, a przynajmniej w mierze widzianej na naszych oczach. Widać to było w czasie
ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, jak wielki był wpływ mediów społecznościowych na kampanię, kiedy prezydent Trump na przykład mógł być cenzurowany przez media społecznościowe, czyli aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych, jednocześnie kandydat, i gdzie media, dopuszczając lub nie go do głosu, mogły wpływać na dyskurs polityczny. Więc to jest tylko jeden z przykładów tego wykuwającego się globalnego, zglobalizowanego świata. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że często mówi się o tym, że są plany powstania rządu światowego, który by w sposób ujednolicony zarządzał całą planetą. Nie jest to żadna teoria spiskowa, są różne deklaracje, które padają od czasu do czasu również ze strony polityków. Natomiast ten rząd światowy, on nieformalnie na przykład pojawia się rzeczywiście w Davos. Oczywiście Davos nie ma wpływu na całą ludzkość, nie ma wpływu na wszystkie państwa, ale mimo wszystko spotykają się tam decydenci, co ciekawe decydenci zarówno z bloku zachodniego przede wszystkim, ale także z bloku wschodniego. Bardzo ciekawym przypadkiem była tegoroczna edycja Davos 2022 roku, gdzie głównym gościem honorowym był prezydent Chińskiej Republiki Ludowej. Co więcej, było to bardzo specyficzne wydarzenie. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiła utrata zaufania w stosunku do globalnych elit, co zostało odnotowane przez organizatorów. Jest jedno hasło, które wywołało bardzo duży sprzeciw i poruszenie, od którego zresztą forum próbowało się odciąć. Hasło wielkiego resetu, czyli zresetowania, można powiedzieć, do obecnego porządku, dotychczasowego porządku, w oparciu o założenia wręcz komunistyczne. To było hasło, które zostało wykute w 2016 roku przez współpracowników forum. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Chodziło o taką transformację, gdzie człowiek ekonomiczno-gospodarczą, gdzie człowiek nie jest już właścicielem dóbr, jak na przykład samochodów czy mieszkania, natomiast jest wszystko w leasingu, niejako płaci się za to, że można z tego korzystać. I jest to idea, która wciąż jest aktualna, jeszcze w ostatnim czasie. Forum znów wezwało do tego, aby znieść własność prywatną samochodów, tylko żeby ludzie nie mieli własnych samochodów, tylko żeby byli beneficjentami samochodów, które są im użyczane. I to hasło, nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy, wywołało bardzo dużo poruszenie. Ludzie słusznie komentowali, to znaczy, że co? Że bogaci będą mieli wszystko i też będą szczęśliwi. I w związku z tym rok 2022 hasłem była odbudowa zaufania. Forum w Davos 2022 roku było poprzedzone spotkaniem w Dubaju, gdzie tematem konferencji była wielka narracja. I tutaj jedna z uczestniczek tłumaczyła, że globalne elity mają do siebie coraz większe zaufanie wzajemnie. Natomiast problemem jest taki, że ludzie mają coraz mniejsze zaufanie do globalnych elit. Więc wielka narracja to jest stworzenie takiego dyskursu, który odbuduje zaufanie. I tym tematem odbudowy zaufania było to jeden z haseł tegorocznego forum w Davos. I co ciekawe, wracam do kwestii prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Był on głównym prelegentem, był on głównym gościem, dlatego że Klaus Schwab chciał, zaznaczył to w swoim przemówieniu otwierającym, chciał, aby pokazać istniejący model, który pozwoli wziąć w opiekę najuboższych i który pozwoli zniwelować różnice między bogatymi a biednymi. To jest właśnie to poruszenie, które wywołało hasło "nie będziesz miał nic, będziesz szczęśliwy". Dokonano starań, aby się zdystansować od tego hasła i powiedziano, że naszą troską jest to, aby zniwelować dystanse między bogatymi a biednymi. Jak Państwo wiecie, to były statystyki firmy Oxfam publikowane po okresie COVID-a, że 1% najbogatszych ludzi podwoił swoją fortunę w czasie COVID-a, podczas gdy 99% świata zubożało w tym samym czasie, czyli ten model, gdzie najwięksi zyskują najwięcej, a reszta traci, to jest realny model i chodziło o to, aby dać ludzkości do zrozumienia, że będziemy pracować nad tym, żeby to zniwelować. I dlatego został zaproszony prezydent Chin i prezydent Chin przedstawił sukcesy komunistycznej partii Chin w budowaniu państwa socjalistycznego, z którego jest możliwość wyplenienia ubóstwa i w którym, można powiedzieć, państwo troszczy się o wszystkich i to jest model, który Klaus Schwab zaproponował tutaj ludzkości. Państwa komunistyczno-socjalistycznego, w którym można by zadbać o wszystkich tak, żeby nie było skrajnego ubóstwa i gdzie klasa średnia byłaby
w miarę było jej stać na podstawowe potrzeby, mniej lub bardziej wyrafinowane ewentualnie. Więc przy takich okazjach, można powiedzieć, wychodzi ze Światowego Forum Ekonomicznego bardzo mocna ideologia, która, tak jak powiedziałem, nie ma wiele wspólnego, a wręcz jest zagrożeniem dla naszej zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji, która została zbudowana w oparciu o z jednej strony hierarchię dóbr, ochronę dóbr duchowych, prawo do własności, a z drugiej strony agenda, tak jak powiedziałem, globalna, która w coraz bardziej wyraźny sposób pokazuje, że uważa własność prywatną mas za aberrację, która uważa wolność, możliwość odecydowania o własnym losie w sposób nieograniczony. Wiadomo, w ramach zdrowej autonomii, która też to uważa za aberrację, uważa, że należy to kontrolować, bo zwykły człowiek jest zagrożeniem dla planety. Tym niestety stało się na przestrzeni lat forum ekonomiczne. Niektórzy żartobliwie mówią Światowe Forum Ekomunistyczne, tak? Jest taka, można powiedzieć, parafraza tego, ale tym rzeczywiście stało się forum. I co niebezpieczne, przykre, zaskakujące, to że mimo tych otwarcie destrukcyjnych haseł, czy też haseł, które są zamachem na nasz świat, ten, który znaliśmy, na naszą cywilizację, na której wyrośliśmy i którą chcemy zachować, mimo że ten zamach jest widoczny, to wciąż co roku decydenci z całego świata ochoczo przyjeżdżają do Davos. To jest bardzo zaskakujące, kiedy Klaus Schwab w obecności Ursuli von der Leyen mówi, że za kilka lat, czyli przewodniczącej Komisji Europejskiej, mówi, że za kilka lat będziemy wszczepiać ludziom chipy do mózgu, tak? I ona w ogóle nie reaguje na te słowa, nie oponuje w momencie, kiedy on mówi, że trzeba stworzyć tutaj legislację europejską, która na to będzie pozwalała. Więc niezależnie od tego, czy ponad 80-letni Klaus Schwab, czy mówi od rzeczy, czy mówi o prawdziwych planach, ci, którzy przyjeżdżają do nich, czują się zobowiązani traktować, jakby to wszystko było normalne, naturalne, kiedy niestety wiadomo, że tak nie jest. Myślę, że dużo to, co my możemy zrobić, każdy z nas, to podtrzymywać świadomość, odczytywać nie tylko znaki czasu, ale właśnie tą agendę globalną w jej wymiarze, który sprzeciwia się zarówno dobru szarego człowieka, jak i też i prawu Bożemu, tak? Dlatego, że to jest dosyć zaskakujące, że jakaś elita zupełnie niewybranych, samozwańczych tutaj proroków uważa, że jej misją jest ulepszanie świata i w pewnym sensie ten aspekt jest najbardziej niebezpieczny. To jest aspekt, można powiedzieć, antyreligii, tak? Ktoś, kto uważa, że ma plan zbawienia świata, a nie został do tego przez Boga wybrany. I to, co można zrobić, to po pierwsze uświadomić się w tej kwestii, a po drugie właśnie o tym głośno mówić, bo fałszywy prorok, kiedy jest zdemaskowany, staje się już pozbawiony pewnej siły.